Cześć wszystkim, nazywam się Mateusz i stoję za programem RC-Sim. Program RC-Sim to platforma, która pozwala na sterowanie modelami RC, takimi jak samochody, samoloty, przy pomocy niestandardowych kontrolerów, takich jak kierownice, joysticki, gamepady. Dzisiaj chcę Wam przedstawić 3 różne sposoby, dzięki którym możemy połączyć się z naszym modelem. Zaczniemy od sposobu pierwszego. Sposób pierwszy będzie wymagał od nas płytki Arduino bądź płytki Pico 2. W tym przypadku jest to RP2350. W celu połączenia się z modelem na płytkę Arduino bądź Raspberry będziemy potrzebowali wgrać oprogramowanie, które dostarczam. Przy tym sposobie będziemy korzystać ze standardowego nadajnika modelarskiego oraz standardowego odbiornika modelarskiego. Odbiornik należy podłączyć do naszego autka. Nasze Arduino należy podłączyć do USB. Będziemy potrzebować przy naszym Arduino wtyczki DSC. Będziemy potrzebować wtyczkę mini jack, solo, mono, którą podłączymy do portu trenera w naszym nadajniku. 2 przewody, które są do tej wtyczki, podłączamy do GND, czyli naszej masy, oraz do pinu 10 w naszym Arduino. Arduino należy podłączyć do komputera, wgrać oprogramowanie. Ze strony rcsim.org pobieramy RC-Sim. Ze strony Arduino pobieramy oficjalne narzędzie Arduino IDE. Wracamy na stronę RC-Sim. Przechodzimy do katalogów z oprogramowaniem układowym na GitHubie. Dla naszego Arduino jest to Arduino Tier 1. Zapoznajemy się z dokumentacją oraz pobieramy oprogramowanie na nasz mikrokontroler Arduino. Oprogramowanie jest otwartoźródłowe, możemy podejrzeć, co jest w środku oraz edytować pod własne potrzeby. W Arduino IDE odpalamy nowy projekt, wczytujemy plik z naszym oprogramowaniem na płytkę Arduino. Następnie podłączamy nasze Arduino do portu USB oraz wybieramy odpowiedni port COM. Będziemy potrzebować jeszcze odpowiednich bibliotek. Biblioteka, którą należy pobrać, jest dostępna w dokumentacji na GitHub. Kopiujemy nazwę, wklejamy do wyszukiwarki bibliotek, instalujemy niezbędną bibliotekę. W tym momencie możemy zweryfikować nasze oprogramowanie, a następnie przesłać na nasze Arduino. Następnie podłączyć je do naszej aparatury. W naszej aparaturze musimy wybrać odpowiedni odbiornik, skonfigurować port trenera. W zakładce Konfiguracja, ustawienia połączeń wybieramy nasze urządzenie. W tym przypadku był to port COM13. Musimy jeszcze zaznaczyć tryb połączenia.
Będzie to Arduino port trenera. Następnie klikamy połącz. Nasza aparatura zawibrowała, potwierdziła, że otrzymuje dane odnośnie sterowania na porcie trenera. W tym momencie uzbroiłem system. Uzbrojony system przekazuje dane do Arduino. Arduino potwierdza odbiór danych i przesyłanie danych do nadajnika przez wyświetlanie, miganie diodami. W tym momencie możemy jeszcze raz skalibrować sobie nasze wyjścia. Możemy sprawdzić działanie systemu, jeszcze nie podłączając modelu. W tym przypadku będę używał pada, będzie mi tak łatwiej. Jak widzimy, dane odnośnie sterowania na naszym nadajniku się zmieniają. W tym momencie możemy podać zasilanie dla naszego modelu. Model się połączył. I mamy sterowanie. Jak widać, modelem steruję przy pomocy pada. Całe sterowanie idzie przez nasz nadajnik podłączony do komputera przy pomocy przejściówki, w tym przypadku Arduino. Dokładnie to samo można zrealizować przy pomocy wcześniej wspomnianej płytki Pico 2. Instalacja oprogramowania na Pico 2 jest o wiele łatwiejsza niż na płytkę Arduino. Przejdźmy teraz do instalacji oprogramowania na naszym RP2350. RP2350 należy podłączyć przyciskając przycisk bootloadera do naszego portu USB. W tym momencie urządzenie pokaże się jako pamięć wymienna. Oprogramowanie na ten układ pobieramy ze strony GitHuba. Zapoznajemy się z dokumentacją. Plik, który należy pobrać, ma rozszerzenie UF2. I ten plik wrzucamy na nasze urządzenie Pico 2. Tak wygląda cały proces instalacji. Niepotrzebne jest żadne inne dodatkowe środowisko. Po prostu przerzucamy plik, tak jakbyśmy przerzucali plik na pendrive'a. Po przerzuceniu tego pliku urządzenie się zrestartuje. Przechodzimy do zakładki konfiguracja. Odświeżamy listę portów. Sprawdzamy, na jakim porcie jest dostępne nasze urządzenie. Wybieramy odpowiedni port komunikacyjny. Wybieramy odpowiedni typ połączenia. A następnie łączymy się. Teraz możemy podłączyć naszą przejściówkę do aparatury. Ponownie możemy przejść do opcji związanych z kalibracją naszego portu trenera. Klikamy połącz w oprogramowaniu. Uzbrój system. Kalibrujemy. Sprawdzamy, czy dane są przekazywane prawidłowo. Następnie uruchamiamy model. I tak samo jak w przypadku naszego Arduino możemy sterować modelem. W tym momencie przeszliśmy przez poziom pierwszy oprogramowania
RC-SIM. Poziom drugi dla naszej platformy RC-SIM to płytka ESP32 w wersji z kamerą, układ PCA do sterowania serwami oraz żyroskop, akcelerometr i magnetometr w jednym. To nie jest wymagane. Wymagane jest w momencie, w którym chcemy mieć obsługę force feedback bądź sterowanie platformami ruchu. Oprogramowanie to należy pobrać ze strony GitHub. Znajduje się ono w folderze ESP Tier 2. Zapoznajemy się z dokumentacją oraz wybieramy odpowiednie oprogramowanie dla naszych potrzeb. Na tym przykładzie pokażę wersję drugą oprogramowania z automatyczną kalibracją naszego układu PCA do obsługi serw. Oprogramowanie jest dostępne w wersji open source. Można je dowolnie edytować na swoje potrzeby. Następnie przechodzimy do naszego Arduino IDE. Uruchamiamy nowy projekt z naszym plikiem ESP32. I tutaj będziemy musieli doinstalować niezbędne biblioteki oraz niezbędne oprogramowanie do obsługi kontrolerów ESP32 ze środowiska Arduino IDE. Niezbędne biblioteki są pokazane na ekranie. Należy je pobrać. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to doinstalowanie bibliotek oraz potrzebujemy menadżera dodatkowych płytek ESP32. Następnie wybieramy naszą płytkę ESP32, odpowiedni port komunikacyjny. Przechodzimy do zakładki narzędzi oraz konfigurujemy odpowiednio połączenie oraz inne ustawienia, zgodnie z tym, co jest pokazane na ekranie. Ważna uwaga, wspierane są aktualnie 3 płytki ESP32. W zależności od wybranej płytki będzie inny pinout. Kolejną ważną rzeczą jest wpisanie swojego hasła do Wi-Fi oraz nazwy sieci Wi-Fi oraz podanie adresu IP, stałego adresu IP. Ten adres będzie potrzebny nam do nawiązania komunikacji z oprogramowaniem RC-SIM. Cały kod źródłowy jest otwarty, można w nim edytować dowolnie wartości. Weryfikujemy naszą kompilację, a następnie przesyłamy ją na naszą płytkę ESP32. Po prawidłowo skompilowanym i wrzuconym oprogramowaniu na nasze ESP32 uruchomi się konsola podglądu, w której możemy zobaczyć kalibrację naszego PCA, działanie naszego IMU, w oprogramowaniu RC-SIM, w zakładce Konfiguracja ustawiamy odpowiedni adres IP naszego ESP32. Przechodzimy do zakładki Cockpit, wybieramy tryb połączenia ESP32, a następnie klikamy Połącz i uzbrój system. W tym momencie jesteśmy połączeni z naszym pojazdem. Ten typ połączenia pozwala nam na sterowanie modelem przez lokalną sieć Wi-Fi. Serwa podłączamy do płytki PCA. Płytka PCA pełni rolę kontrolera serw. Uwaga, ważna informacja. Płytka PCA wymaga pewnej kalibracji. Kalibracja ta odbywa się automatycznie po podłączeniu płytki PCA, a dokładnie ostatniego wyjścia numer 16 do pinu GPIO 12 w naszym ESP32. ESP32 po podaniu zasilania
przejdzie kalibrację. Uruchomić nasze ESP32. Kalibracja się odbyła. W tym momencie w oprogramowaniu RC-Sim możemy przejść do sekcji konfiguracji i połączeń, wpisać adres IP naszego ESP32, nacisnąć połącz, uzbrój system i w tym momencie możemy sterować naszym modelem przy użyciu ESP32. Z racji tego, że nasze autko posiada żyroskop akcelerometr, nasz pad zaczyna wibrować w zależności od tego, jakie dane uzyskuje. Dodatkowo możemy sterować oświetleniem, Sposób trzeci realizowany jest na dwa sposoby. Sposób pierwszy to sposób z wykorzystaniem nadajników Express LRS. W moim przypadku jest to Radio Master Nomad oraz standardowych odbiorników modelarskich w systemie Express LRS. W moim przypadku jest to Radio Master ER5C w wersji drugiej. Zastanawiacie się pewnie, co tutaj robi ten czujnik. Jest to żyroskop, akcelerometr, moduł MPU9250 podłączony do linii I2C w naszym odbiorniku modelarskim. Później przedstawię, jak można taką modyfikację dokonać i jak uzyskać dane z tego czujnika w naszym programie RC-Sim. Ale przejdźmy na początek do samego odbiornika. Odbiornik, jak każdy inny, podłączamy do naszego samochodu. Nasz nadajnik Express LRS podłączamy przez kabel USB do naszego komputera. Tutaj mała uwaga. Standardowo nadajniki w systemie Express LRS, takie jak mój Nomad, komunikują się przy pomocy tych pinów z radiem. By osiągnąć komunikację przez port USB, w oprogramowaniu naszego nadajnika potrzebujemy zmienić pinout. Przechodzimy na stronę producenta. W moim przypadku jest to Radio Master. Korzystam z modułu Nomad. Na dole strony znajduje się oprogramowanie na nasz moduł nadawczy, oprogramowanie Express LRS bądź MLRS. Przechodzimy do strony Express LRS, gdzie bezpośrednio możemy wgrać oprogramowanie i skonfigurować nasze urządzenie. Oprogramowanie Express LRS możemy wgrać przy pomocy naszej przeglądarki internetowej. Należy wybrać w tym celu nasze urządzenie nadawcze, wersję oprogramowania zgodnie z naszymi potrzebami. Ja tutaj domyślnie wpisuję swoją sieć Wi-Fi oraz podaję frazę do bindowania połączeń. Następnie wybieramy sposób połączenia z naszym urządzeniem. Ja mam podłączony nasz transmitter do portu USB. Wybieramy serial UART, podajemy frazę bindowania, naciskamy następny, wybieramy spośród listy nasze urządzenie, klikamy połącz, a następnie wgrywamy oprogramowanie. Przechodzimy do strony internetowej konfiguracji naszego transmitera. Na stronie internetowej musimy przejść do zakładki, w której skonfigurujemy nasze urządzenie nadawcze do pracy na porcie USB. Standardowo te urządzenia nie posiadają takiej funkcjonalności. Należy to ręcznie przeprogramować, tak by nasze urządzenie bezpośrednio komunikowało się z portem USB. W tym celu przechodzimy do zakładki Hardware Layout i tutaj w zależności od tego, jakie jest nasze urządzenie, w moim przypadku jest to Radio Master Nomad, zmieniamy pinout dla trybu Crossfire.
Na samym dole należy nacisnąć Zapisz konfigurację. Restartujemy urządzenie. W oprogramowaniu RC-SIM wybieramy tryb Crossfire. W zakładce ustawień połączenia wybieramy nasz port COM i możemy kliknąć w Połącz. Na stronie Express LRS możemy również wgrać oprogramowanie na nasz odbiornik. Tak samo jak w przypadku nadajnika wybieramy naszego producenta, wersję oprogramowania, pasmo, na którym działa oraz same urządzenie. Metoda wgrania oprogramowania przez pobranie pliku lokalnego. Naciskamy Dalej i pobieramy plik z naszym oprogramowaniem. Ważna informacja, oprogramowanie na nasz nadajnik i odbiornik muszą być w tej samej wersji. Na potrzeby RC-SIM przygotowałem własne oprogramowanie, które wspiera układy IMU na linii I2C. To oprogramowanie należy pobrać ze strony GitHub, zapoznać się z dokumentacją i wgrać przez przeglądarkę internetową na nasz odbiornik. Dzięki temu będziemy mieć force feedback. Każdy nadajnik Express LRS wymaga innego pinoutu. W tym momencie możemy podać zasilanie do naszego modelu. W oprogramowaniu RC-SIM, tak jak poprzednio, należy wybrać odpowiednie urządzenie. W moim przypadku jest to port COM15 oraz wybrać tryb połączenia. Nas w tym momencie interesuje standardowy Express LRS. Możemy nacisnąć Połącz. Nasze urządzenia skomunikowały się ze sobą, były już wcześniej sparowane. Możemy uzbroić system. W tym momencie jesteśmy połączeni z naszym autkiem z użyciem standardowego odbiornika w systemie Express LRS oraz standardowego nadajnika w systemie Express LRS. Sterowanie działa. Tak samo nasze oświetlenie też działa. Działają również efekty force feedback. W moim przypadku pad wibruje w zależności od wychyleń. W tym momencie możemy przejść do drugiego sposobu wykorzystania nadajników Express LRS. Alternatywą dla oprogramowania Express LRS jest oprogramowanie MLRS, czyli Mavlink. W celu skorzystania z oprogramowania MLRS należy przejść na stronę producenta, zainstalować odpowiednie oprogramowanie. Potrzebujemy również odbiornika w systemie LRS i ja korzystam z połączenia UART do Flight Controllera. To jest taki Flight Controller, jak się montuje w samolotach bądź w dronach. Do niego można podłączyć GPS, posiada wbudowany akcelerometr, żyroskop, kompas oraz pozwala nam na podłączenie kamery FPV. W celu instalacji oprogramowania Mavlink wchodzimy na stronę producenta naszego nadajnika, wybieramy MLRS, wybieramy producenta, wersję oprogramowania, nasze urządzenie, następnie wyszukujemy nasz nadajnik, w moim przypadku jest to Nomad i flaszujemy nasz moduł transmisji. Urządzenie obsługujące MLRS nie wymaga dodatkowej konfiguracji, komunikuje się bezpośrednio z oprogramowaniem RC-SIM. W oprogramowaniu RC-SIM wybieramy tryb połączenia oraz port komunikacji z naszym nadajnikiem. W moim przypadku jest to port COM15, a protokół komunikacyjny Mavlink. Naciskamy Połącz i jesteśmy połączeni z naszym pojazdem. Ostatnim, czwartym sposobem komunikacji w naszym projekcie RC-SIM jest komunikacja z Raspberry Pi. Raspberry Pi to komputer, mikrokomputer, do którego możemy podłączyć różne rozszerzenia. W moim przypadku przy pełnej tej platformie możemy podłączyć NPU, procesor do sztucznej inteligencji,
dodatkowe zasilanie, GPS RTK z odbiornikiem, kamerę do streamowania obrazu, nasze IMU, kontroler Surf oraz LiDAR.